Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem dr Miłka i chciałabym Państwu zaprezentować cykl wykładów pod tytułem Protetyka bez tajemnic. W dzisiejszej części zajmiemy się wkładami standardowymi oraz indywidualnymi. Kiedy je wykonać, kiedy zastosować wkłady standardowe, kiedy indywidualne, w którym momencie i jaki wybór będzie najbardziej trafny. Jeżeli chodzi o wykonanie wkładów koronowo-korzeniowych, najważniejszą część stanowi korzeń zęba, który musi być prawidłowo wypełniony, nie może mieć zmian okołowierzchołkowych, musi być dobrze osadzony w zębodole. Po opracowaniu ilość materiału oddzielającego wkład od tkanek otaczających musi wynosić 2-3 mm i najważniejsze jest także to, aby na powierzchni nośnej nie było żadnej plamki próchnicowej, ponieważ to będzie powodowało to, że nasze uzupełnienie protetyczne niestety nie wytrzyma zbyt długo. Także w przypadku wkładów lanych musimy pamiętać, aby stosunek części korzeniowej do koronowej wynosił 3:1, najmniej 1:1. Kiedy stosujemy wkłady standardowe, a kiedy wykorzystać wkłady lane? W przypadku, kiedy ilość tkanek zęba jest niewielka, proponuję zastosować wkłady standardowe. Najczęściej polecane w dniu dzisiejszym są wkłady z włókna szklanego, natomiast kiedy tego zęba praktycznie nie ma, lepiej wykonać wkład w laboratorium, wkład lany. Jaki mamy podział wkładów? Wkłady możemy podzielić, tak jak już wcześniej wspomniałam, na standardowe oraz indywidualne. Standardowe możemy podzielić na metalowe oraz tworzywa, tak jak wcześniej wspomniałam, z włókna szklanego. Jeżeli chodzi o wkłady lane, mamy wkłady całkowite, wkłady częściowe. Mamy też wkłady w zależności od ilości korzeni, jednokorzeniowe, wielokorzeniowe. Robimy także wkłady składane oraz wkład z ryglem, który bardzo polecam w przypadku zębów wielokorzeniowych. Kiedy stosujemy wkłady standardowe? Wkłady standardowe stosujemy wtedy, kiedy ilość tkanek zęba jest odpowiednia, co oczywiście zabezpieczy przyszłą pracę przed odcementowaniem lub też zniszczeniem. Te wkłady oczywiście posiadają i zalety, i wady. Wśród zalet należy wymienić to, że oszczędzają czas, jak gdyby pacjent szybciej otrzymuje pracę ostateczną. Najczęściej do tego typu wkładów dołączone są odpowiednio skalibrowane wiertła, także są bardziej ekonomiczne, proste w użyciu. Jeżeli chodzi o wady, to na pewno, że nie można ich użyć w każdym przypadku. Także wadą jest to, że czasem w przypadku wkładów metalowych dochodzi do korozji i czasem także do odcementowania. Jakie mamy wskazania w ogóle do wykonania wkładów lanych? To właśnie ilość tkanek zęba, która nie pozwala na zastosowanie wkładów standardowych. Zęby z licznymi wypełnieniami, także po leczeniu kanałowym. Jak gdyby odnosi się też to do punktu pierwszego, gdzie nie możemy zastosować wkładów standardowych. Także w przypadku zębów, które stoją nieprawidłowo w łuku, czasem trzeba wykonać wkład koronowo-korzeniowy, a wcześniej leczyć taki ząb endodontycznie, aby uzupełnienie było prawidłowo ustawione w łuku zębowym. Także czasem, jeżeli musimy zrobić wkład albo chcemy może bardziej tak, chcemy zrobić wkład koronowo-korzeniowy na zębie, który jest złamany poddziąsłowo, można zastosować zabieg ortodontyczny, który nazywa się ekstruzją, czyli jak gdyby wyciągnięciem zęba z zębodołu i wykonanie wkładu właśnie lanego przez technika. Także można tu powiedzieć, kiedy nie powinniśmy wykonywać wkładów koronowo-korzeniowych lanych. Właściwie wydaje mi się, że te przeciwwskazania też mogłyby dotyczyć wkładów standardowych. Jest to w przypadku takim, kiedy zęby są źle osadzone w zębodole, te korzenie są zbyt krótkie, czyli ten stosunek jak gdyby tej części korzeniowej do koronowej nie jest odpowiedni. Tkanki okołowierzchołkowe są objęte stanem zapalnym, istnieje także stan zapalny przyzębia, także korzeń zniszczony poniżej brzegu korony klinicznej. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej,
Można zastosować zabieg ekstruzji, czyli jak gdyby wyciągnięcia zęba z zębodołu, aby ten ząb uratować i zrobić wkład koronowo-korzeniowy. Jak wykonać taki wkład koronowo-korzeniowy w laboratorium? Musimy najpierw opracować korzeń zęba. Do tego celu używamy najczęściej wierteł Gates albo Largo Peso. Jeżeli mogę polecić, to bardziej skłaniam się ku Peso, ponieważ one mają dłuższą część roboczą i zawsze ta część, na którą pracujemy, ta część robocza będzie zazwyczaj odpowiedniej długości, aby ten wkład był stabilny. Jeżeli opracowujemy korzeń zęba pod wkład, najpierw zaczynamy od najcieńszego narzędzia. Jeżeli narzędzie nam nie wchodzi, ogólnie ja zawsze mówię moim stażystom, praktykantom, że opracowując ząb pod wkład koronowo-korzeniowy, wiertło powinno zostać wciągnięte do kanału. Jeżeli tak się nie dzieje, to mamy albo za grube wiertło, albo jesteśmy w nieprawidłowym miejscu, jak gdyby opieramy się o ściankę kanału, natomiast nie jesteśmy w świetle kanału. Następnie wykonujemy wycisk. Najczęściej jest to wycisk dwuwarstwowy, jednoczasowy. Masę rzadką wprowadzamy do kanału. W tym samym czasie asysta przygotowuje nam masę gęstą. Do kanału wprowadzamy także za pomocą igły Lentulo masę rzadką i wykorzystujemy jakiś przenośnik w postaci klinu, który także zanurzamy w masie rzadkiej, wprowadzamy do kanału i następnie na łyżce, może to być łyżka połówkowa, nie musi być to łyżka całkowita, po nałożeniu przez asystę masy gęstej nakładamy masę rzadką i wykonujemy wycisk. Taki wycisk oddajemy do laboratorium, a pacjenta musimy jakoś zabezpieczyć. I tu na przykład możemy zastosować wkłady standardowe, metalowe, które nazywają się Anker, które dobieramy tak, aby one nam wchodziły do kanału z lekkim oporem, aby się zaklinowały w nim i za pomocą kształtki celuloidowej lub najczęściej za pomocą kształtki celuloidowej wykonujemy uzupełnienie tymczasowe. Możemy także wykonać uzupełnienie tymczasowe, jeżeli wcześniej został wykonany u technika Wax-up i Mock-up, ponieważ planowaliśmy jakieś większe uzupełnienie protetyczne, a w przypadku preparacji doszło do tego, że musimy jakiś z zębów zabezpieczyć wkładem koronowo-korzeniowym. Dla przypomnienia, Wax-up jest to wymodelowane uzupełnienie z wosku, natomiast jeżeli chodzi o Mock-up, to jest taki indeks silikonowy, który pomaga nam w wizualizacji jak gdyby u pacjenta pracy w jamie ustnej, ale także może być wykorzystywany jako pomoc to już brnę. Jeżeli chodzi o indeks silikonowy, pozwala on nam także dobrze wypreparować zęby pod ostateczne uzupełnienie, ponieważ możemy skontrolować odpowiednią ilość na przyszłą pracę protetyczną. Również ten mock-up pozwoli nam wykonać tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Następna wizyta to cementowanie pracy. Musimy zdjąć koronę tymczasową, wyjąć wzmocnienie, które włożyliśmy, aby to uzupełnienie tymczasowe nam się trzymało. Odtłuszczamy część korzeniową wkładu oraz część koronową, także odtłuszczamy kanał. Przymierzamy pracę, jeżeli wszystko nam pasuje, cementujemy. Cementujemy w ten sposób, że cement najczęściej za pomocą igły Lentulo wprowadzamy do kanału. Ważne jest, aby cement nałożyć także na część korzeniową wkładu oraz część nośną, ponieważ takie uzupełnienie na pewno posłuży nam długo. Tu chciałabym też wspomnieć o tak zwanym efekcie Ferrul Effect, czyli tak zwanym efekcie obręczy. Przypominam, że przy opracowaniu części korzeniowej pod wkład koronowo-korzeniowy trzeba również wypreparować stopień, czy przygotować ten ząb pod przyszłą koronę, tak, aby uniknąć odcementowania wkładu lub pęknięcia korzenia.
Ta obręcz powinna mieć i odpowiednią wysokość, i odpowiednią grubość. Najczęściej to jest 2 mm wysokości oraz 1 mm grubości. Podsumowując, na pewno wiecie Państwo już dzisiaj, jak wykonać wkład koronowo-korzeniowy, jak wykonać wycisk, kiedy zastosować wkład standardowy, a kiedy lany. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.